Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy sernik specjał. Nasze ciasto składa się z podstawy, 2 mas, bitej śmietany i oprószone to jest wszystko czekoladą, jak Państwo widzą. Żeby przygotować nasz serniczek, potrzebujemy najpierw zrobić główną masę serową, którą później podzielimy na dwie inne. I żeby ją zrobić, potrzebujemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 200 g śmietany kwaśnej 18% i 120 g cukru pudru. A później konkretnie już na dwie dzielone masy potrzebujemy jeszcze 150 g orzechów ziemnych niesolonych, 100 g masła orzechowego kremowego, 300 g chałwy waniliowej, 4 łyżek żelatyny i 160 ml wrzątku do zalania tej żelatyny. A dodatkowo do ciasta potrzebujemy około 20 sztuk herbatników maślanych i czekoladę mleczną do starcia na wierzch. Gdyby Państwo potrzebowali przepis w formie tekstowej lub chcieliby go wydrukować, to jest on dostępny na naszej stronie. Zaraz pojawi się na górze po prawej stronie taki dymek, w którym jest bezpośredni link do tego przepisu. Przed zrobieniem masy serowej musimy przygotować sobie parę rzeczy, czyli 150 g orzeszków ziemnych niesolonych podprażamy na patelni. Proszę uważać, żeby nie za bardzo nie poprzypalać, tak jak niektóre nam się tam zdarzyły. Przysypujemy do blendera i mielimy na drobno. Możemy to też zrobić nożem. Orzeszki przydadzą się później, a konsystencja jak Państwo widzą. Teraz foremka o wymiarach 24×38 cm wyłożona papierem do pieczenia i na spód wykładamy około 20 sztuk herbatników maślanych. Herbatniki w razie czego docinamy, żeby spód ładnie zakryć. Foremka idzie na bok, zajmujemy się kolejnym elementem, czyli 300 g chałwy waniliowej, którą musimy pokroić na małe kawałeczki. Chałwę kroimy drobno. Przygotowana chałwa poczeka na późniejsze użycie. A teraz masa serowa. 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka przekładamy do miski. Dodajemy 200 g śmietany kwaśnej 18% i dosypujemy 120 g cukru pudru. Włączamy mikser i mieszamy jedno z drugim. Po bardzo dobrym wymieszaniu dzielimy masę na dwie części. Po podzieleniu mas na połowę przygotowujemy masę chałwową. Bierzemy sobie miseczkę, do miseczki dajemy 2 łyżki żelatyny, czyli połowę z podanej porcji w składnikach. Zalewamy 80 ml wrzątku, znowu połowa z podanych składników. Wszystko zostawiamy, żeby żelatyna napęczniała. Po chwili mieszamy żelatynę, żeby rozpuściła się w wodzie. I zostawiamy do wystudzenia. Jak żelatyna będzie stygła, proponuję również przemieszać, żeby się nie zbryliła. A teraz połowa masy serowej, wcześniej przygotowanej, do której dodajemy 300 g chałwy waniliowej, którą wcześniej posiekaliśmy na drobno. Mikserem łączymy ze sobą składniki jedno z drugim. A po dokładnym połączeniu składników dodajemy wystuconą żelatynę, robimy to małym strumieniem. Żelatyna ma tendencję, żeby opadać na spód, przyklejać się do boków, to trzeba wszystko bardzo dobrze wymieszać.
Odkładamy mikser, wracamy do foremki z wyłożonymi herbatnikami na spód i przygotowaną masę chałwową wykładamy najlepiej partiami na herbatniki. Rozprowadzamy po spodzie i wyrównujemy. I foremkę wstawiamy do lodówki, żeby masa tężała, a my zajmiemy się kolejnym elementem. I jest nim masa orzechowa. Znowu miseczka z 2 łyżkami żelatyny, czyli pozostałą porcją ze składników. Zalewamy 80 ml wrzątku, znowu pozostałą częścią ze składników. Zostawiamy żelatynę do napęcznienia, następnie mieszamy, żeby rozpuściła się w wodzie. Zostawiamy do wystudzenia i czasami sobie mieszamy, żeby się nie zbyliła. A my bierzemy drugą połowę masy serowej, którą żeśmy wcześniej przygotowali. Do środka dajemy 100 g masła orzechowego kremowego. Dosypujemy 150 g orzeszków ziemnych niesolonych, które blenderem posiekaliśmy na małe elementy. I teraz łączymy składniki ze sobą. Po dokładnym wymieszaniu wszystkiego powtórnie dodajemy żelatynę do masy małym strumieniem. Pamiętajmy o spodzie, o bokach. Musimy bardzo dobrze tą żelatynę rozprowadzić w masie. Żelatyna jest wystudzona, czyli temperatura, jakbyśmy włożyli paluszek, dla niego jest obojętna, nie zimna, nie ciepła. Masa jest bardzo dobrze wymieszana, odkładamy mikser, wracamy do naszej foremki wyjętej z lodówki i teraz małymi porcjami tą masę orzechową rozkładamy na masie chałwowej. Małymi porcjami, żeby nie zrobić dziur w masie poniżej i żeby łatwiej było nam rozprowadzić. Masa wyłożona, wobec tego rozprowadzamy po całej powierzchni, wyrównujemy. No, pięknie mi to wyszło. Foremka ląduje znowu w lodówce, a my zajmujemy się kolejnym elementem, jakim jest bita śmietana. Na bitą śmietanę potrzebujemy 400 ml śmietanki kremówki 30% i 4 łyżki cukru pudru. Bierzemy sobie miskę, wlewamy te 400 ml śmietanki kremówki 30%, bezpośrednio wyjętej z lodówki, takiej mocno schłodzonej, i mikserem ubijamy nabitą śmietanę. Nasz mikser zastrajkował, wobec tego musieliśmy zmienić sprzęt. W momencie, kiedy nasz mikser zaczął zostawiać ślady na śmietanie, dodaliśmy cukier, puder, bardzo dobrze go rozprowadziliśmy, ubiliśmy na sztywno i teraz tą bitą śmietanę wykładamy na wierzch naszego ciasta. Też partiami będzie nam łatwiej rozprowadzić, wyrównać. No i teraz ładnie rozprowadzamy po całej powierzchni, wyrównujemy. A ostatnim elementem jest już dekoracja, czyli czekolada mleczna. Mogą Państwo również użyć na przykład gorzkiej, którą ścieramy obierakiem do warzyw, ładnie rozprowadzając po całej powierzchni. No i ciasto gotowe. Ciasto jeszcze tylko włóżmy do lodówki. Na kilka godzin to minimum, najlepiej na 12. Wtedy herbatniki zmiękną, masy się połączą, dobrze stężeją i wszystko ze sobą będzie współgrało. Efekt jest taki. Serniczek jest naprawdę bardzo pyszny. Bardzo mi smakował. A ja się żegnam z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.